Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Kontynuacja testu jazdy na oponach zimowych non-stop, czyli już mamy pełne 2 lata przejechane na tych oponach, plus wcześniej 2 sezony zimowe około 5000 km, czyli w sumie 5000, 2 sezony zimowe i 20 000 km przejechane na tych oponach przez 2 pełne lata. Tak więc zrobimy sobie teraz pomiar wysokości bieżnika. Informacja tylko taka, że na początku tego roku, a mamy teraz 30 marca 2019 roku, na początku tego roku zamieniłem opony przednie na tylne. Chodziło o to, żeby te tylne, które mają troszeczkę wyższy bieżnik, były z przodu, ponieważ jechaliśmy w górę i zależało mi na maksymalnej przyczepności. Tak więc taką rzecz zrobiłem, to zgodnie oczywiście z instrukcją obsługi, która też zaleca właśnie takie coś. Dobra, wyzerujmy sobie miernik. O, wyzerowany i wykonajmy sobie pomiar. Proszę bardzo, dociśnijmy. 7,23. Spróbujmy jeszcze raz w innym miejscu. 7,05. 7,05 z przodu w jednym kole. Teraz zabieramy się za drugie. Wyzerujmy oczywiście. OK. Tam było 7,05. Teraz tutaj wybierzmy sobie jakieś miejsce. Dociśnijmy. 7,08. Jeszcze raz. Wyzerujmy. Może w innym miejscu, w tym dociśnijmy, poruszajmy. 7,01. Proszę bardzo. Teraz tylne. Oczywiście wyzerujmy sobie znowu na płaskiej powierzchni. Proszę bardzo. Wsadźmy trochę w tą stronę i wykonamy pomiar. Poruszajmy, dociśnijmy. 6,64. Jeszcze raz. Wyzerowane. Może trochę nadmiernie, dużo razy, no ale żeby były wszystko było mega uczciwie. Proszę bardzo, jest. I dociskamy. Ruszamy. 6,54 i ostatnie, czwarte koło. Słonimy sobie tu i pomiar. 6,78. Jeszcze raz w innym miejscu. Dosuwamy, dociskamy, ruszamy. Naprawdę się staram, żeby ten wynik był jak najgorszy. Jeszcze raz. Proszę bardzo, no nie da się. 6,64. Tak kształtują się pomiary po 2 latach non-stop, gdzie rozpoczęcie testu to było 8 mm na wszystkich oponach. Może było tyci więcej. To suwmiarką mierzyłem z skalą noniuszową, minimalnie, może powyżej, no ale uznajmy 8 mm na wszystkich oponach i po 2 latach 20 000 km mamy ubytek, jak widzicie, około 1,4 mm. No to jest bardzo nieduży, jeżeli chodzi o wynik zużycia. Ja jeżdżąc cały czas, a jechałem też do Chorwacji i z powrotem cały czas po mieście, jeżdżę w góry, zima, lato. Jeżeli chodzi o piski opon, nic nie piszczy, z hamowaniem nie ma żadnego problemu, przyspieszaniem żadnego buksowania kół, na zakrętach żadnych problemów. Tak więc na chwilę obecną, no muszę Wam szczerze powiedzieć, jestem zdziwiony. Oczywiście nikomu nie zalecam jazdy na oponach zimowych latem. Ja to robię dla własnego takiego testu i jak na razie jestem zaskoczony po prostu tymi wynikami non-stop, bo jeździ się wszystko w najlepszym porządku. Rozumiem, że będą osoby, które będą twierdzić, że to jest niemożliwe, że jest głośno. Prawdopodobnie jest minimalnie głośniej. Ja tego szczerze nie słyszę prawie w ogóle. Dlaczego? Ano dlatego, że no zawsze jakieś radio leci, prawda? Nadmuch z wentylacji, klimatyzacja, jak się jedzie, no tego prawie nie słychać, dlatego też sami rozumiecie.
Dlaczego stwierdzam taki fakt, że prawie tego nie słychać? Na pewno jest troszkę głośniej, ale ja tego nie słyszę. No. Tylko mówię po prostu, że tak jest. No. Coś w tym musi być. No. Ale jeżeli chodzi o jazdę na zimowych, jestem zaskoczony wynikami, jakie prezentują po prostu te pomiary, które wykonuję. Już 2 lata wykonuję test non-stop, jeżdżę na tych oponach w tym samochodzie. Jedynie w tym roku, na początku 2019 roku zamieniłem tył na przód, bo zależało mi na tym, żeby z przodu był maksymalny bieżnik względem jazdy w góry, a jechaliśmy i chciałem mieć maksymalne bezpieczeństwo, maksymalną przyczepność, a śniegu było naprawdę bardzo dużo, tak więc wszystko jeździło bez najmniejszego problemu, nie ma żadnych utrat jakości na oponie, że nie wiem, a bardzo często jeżdżę w górę, jak już pewnie wiecie, bo widzicie na kanale, nie ma żadnego problemu, że nie wiem, jadę cały sezon letni, potem zimowy i nagle opona ślizga się, traci jakieś właściwości. Wszystko jest w najlepszym porządku, a jak widzicie, to auto nie ma jakichś super systemów poza ABS-em, prawda? Tak więc jest ok. No takie wyniki są na dzień dzisiejszy, 30 marca 2019 roku. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam i następny pomiar prawdopodobnie przed następną zimą, jeżeli dalej będę oczywiście samochód ten posiadał. Opon nie zmieniam, wszystko jeździ się naprawdę bardzo dobrze. Czy to jest autostrada 140 km na godzinę, nic nie ściąga, mogę puścić kierownicę, nie drga, nic się nie dzieje. Oczywiście kontrolę zbieżności robiłem, wszystko ok, nic nie trzeba było regulować, mam na to oczywiście papiery, tak więc wszystko jest po prostu ok. Jedynie dbać o ciśnienie opon, jak widzicie ubytków nie ma. A ja mogę Wam powiedzieć szczerze, z ręką na sercu jest wszystko ok, nic nie piszczy na zakrętach, nic nie piszczy podczas jazdy, nie ma żadnych problemów. Jeżeli ktoś nie wierzy, trudno, ale tak po prostu jest. Są osoby, które ze mną jeżdżą samochodem i też są zdziwione, że taka po prostu sytuacja ma miejsce. Być może zależy to od masy samochodu, być może od kształtu samochodu, być może po prostu od danego samochodu. Prawdopodobnie jakiś super ciężki samochodach to nie byłby dobry pomysł, no ale na tym samochodzie jest wszystko w najlepszym porządku. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zachęcam Was do komentowania, jaka jest Wasza opinia na temat tego, żeby jeździć na oponach zimowych cały czas, non-stop. Nie zalecam, nie polecam, nie mówię, że macie tak robić i tak jeździć. Jedynie prezentuję po prostu swoje wyniki z ręką na sercu. Nie ma tu żadnego oszustwa, sponsoringu, czegokolwiek. Nic tu nie ma. Jest tak, jak jest. Jestem z Bytomia, jak kto mnie zna, to już ze mną jeździł, no to zobaczył, jak to jest, dotknął tych opon, zobaczył, nie ma żadnych pęknięć nigdzie, od wewnątrz, od zewnątrz, wszystko jest w najlepszym porządeczku. Jeszcze pokażę może oponę, bo może ktoś będzie chciał coś sobie zobaczyć, jakieś parametry opony, proszę bardzo, może ktoś jest, nie wiem, bardzo taki dociekliwy, to sobie zobaczy tam informacje, Frigo 2, data 88T, 195 60 R15 M+S, proszę bardzo. No tak to się po prostu prezentuje, jeżeli chodzi o opony. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze spójrzmy na koniec, jak to wygląda na liczniku. Przebieg 265 083. Ja sobie tutaj to wszystko notuję na takiej kartce, w samochodzie ją trzymam sobie, jak to wyglądało po kolei, więc taka jeszcze szybka analiza tylko na sam koniec. Opony nowe kupiłem, około 9 mm mają nowe opony, może lekko poniżej, ale ok. Nowe opony Dębica Frigo kupiłem w 2015 roku. Sezon 2.15, 2.16, chodzi oczywiście o sezon zimowy 1 i 2, 2.16, 2.17. Tutaj przejechałem około 5000 km. Tak więc to taka informacja wstępna, że test nie został rozpoczęty na nowych oponach, tylko już trochę przejechały. Tak więc, żeby to było wszystko w pełni zrozumiałe. Test rozpocząłem w 2017 roku przed wyjazdem do Chorwacji. Około 8 mm według suwmiarki ze skalą noniuszową, tak więc dosyć dokładnie. Przy liczniku 245 750 km. Następnie w Chorwacji, tam około 1400 km przejechałem. Dalej było około 8 mm, też suwmiarką mierzyłem dokładnie, no ale tutaj ubytku prawie żadnego nie zauważyłem. Następnie z powrotem w Polsce już około w sumie 3000 km przejazdu. No i tutaj mieliśmy dalej według suwmiarki około 8 mm, 248 850. Co dalej? Potem zakupiłem takie urządzonko właśnie do pomiaru, żeby było już tak, można powiedzieć, jak ma być. Czyli to taki miernik.
No i już wykonywałem pomiary za pomocą tego miernika. W Polsce 2,18 wiosna, czyli po sezonie zimowym, bo cały czas już tutaj jeździłem cały czas na oponach tych zimowych, Dębica Frigo, już ich nie zdejmowałem. No i pomiary tutaj były na wiosnę 2,18, czyli w tamtym roku na wiosnę 7,19, 7,22 z przodu i z tyłu 7,25, 7,29, to jest oczywiście na filmie, można sobie to tam zobaczyć. Przy liczniku 253 do 990 km. Dobra, idziemy dalej. W tym roku, teraz, bo teraz mamy 2019, 18 stycznia przed wyjazdem w góry, a szykowało się tam troszeczkę do jeżdżenia, Zakopane, okolice. Byliśmy też, że tak powiem, troszeczkę w takich terenach, gdzie zależało mi bardzo, żeby nie było sytuacji takiej, że gdzieś tam się chociaż trochę opony ślizgają, tak, żeby było jak najbezpieczniej. Dlatego też postanowiłem zamienić opony przód na tył, tył na przód, zgodnie też z zaleceniami w sumie instrukcji obsługi samochodu, zatem zamieniłem po prostu przy takim przebiegu. No i dalej, dzisiejszy pomiar, tak jak widzieliście, przód, tył, licznik, wszystko się zgadza. Zgadza się, 82, 83. Dlaczego jest 83? Ktoś zapyta, albo przed chwilą byłem po prostu w sklepie w Biedronce. No dobra, nieistotne. Tak więc tutaj mamy summa summarum 20, w czasie testu 20 000 km, przez 2 lata non-stop jeżdżę na tych oponach, jedynie tu tylko zamiana przód-tył, tak więc 20 000 km plus 5 000 na tych dwóch sezonach zimowych, czyli 25 000 km, ubytek, jeżeli przyjmiemy 9 mm, około 2,5 mm przez te 2 lata plus 2 sezony zimowe, więc można powiedzieć jakby przez 3 lata, tak? 2,5 mm przy takiej jeździe, przy takim przebiegu 25 000 km. Są tacy, co tyle robią w pół roku albo i w rok, ale ja jeżdżę normalnie, po prostu po mieście, na zakupy i tutaj byliśmy też w Chorwacji, czyli na wakacjach. Tak więc tak się to prezentuje. I oczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, żadnych negatywnych skutków jazdy na oponach tych zimowych. Dokładnie tych Dębica Frigo 2 w samochodzie Opel Astra G2, 1.6, zaworów, 9.8 rocznik. Nie ma tu żadnych problemów, a wszyscy, którzy ze mną jeżdżą jako pasażerowie, nawet osoby obce, bo i takie były nawet, stwierdzają też, że jest naprawdę wszystko ok i są zdziwione. Ja też. No nic, no to tak się prezentuje na teraz. Przed kolejną zimą ewentualnie zrobimy jeszcze jeden film. No ale tak się to prezentuje. Jest to dla mnie naprawdę spore zdziwienie. No tak po prostu jest. No tutaj w żaden sposób nie ma żadnego oszustwa. Jest po prostu prezentacja danych. No tak to się ją prezentuje i koniec. No nic tu nie wymyślę. Bardzo Was przepraszam, że wyniki są takie, a nie mówię, że jest inaczej. No ale tak po prostu wynika. No. Jestem z Bytomia, kto już miał okazję, że tak powiem, pooglądać opony, bo pewnie na parkingach już było kilka osób, które mi nawet pisały, że patrzyły, czy te opony naprawdę są na moim samochodzie, jak wyglądają i mówią, że rzeczywiście są zdziwieni. No nic, no, tak na dzień dzisiejszy się to prezentuje. Mamy 7 z przodu milimetrów, z tyłu 6,5 do 4 mm, gdzie jest ta wartość graniczna, że opony powinniśmy wymienić. Zimowe, no to jeszcze trochę jest, no to myślę, że około jeszcze roku, dwóch spokojnie na nich pojeżdżę. No i potem ewentualnie wymiana na nowe, no chyba, że nie wiem, samochód sprzedam albo zamienię, albo coś w tym stylu. Ale jak na razie już mamy 2-letni test non-stop jazdy na oponach zimowych i tak się prezentuje. Ciekaw jestem Waszego zdania, dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, no ale no tak po prostu jest, fakty. Kompletne fakty. Jak ktoś by nie wierzył, że rzeczywiście coś jest nie tak, to ewentualnie mogę go przewieźć, może sobie pooglądać te opony. Jestem z centrum Bytomia, to więc naprawdę nie ma wielkiego problemu. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć Wam.